Dzień dobry, z tej strony Olga Wilczyńska i Michał Wilczyński. Witamy Cię w punkcie widzenia, czyli rozmowy o biznesie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zacząć biznes dosłownie od zera. Albo jakbyśmy my zaczęli biznes dosłownie od zera, gdybyśmy go ponownie zaczynali od zera. Dokładnie. Może zaczniemy od tej historii, jak w ogóle zaczęła się przygoda, jeżeli chodzi o biznes w naszym przypadku, a mianowicie jest to dosyć ciekawa historia i bardzo krótka, więc ja ją szybko opowiem z mojej perspektywy. To poczekaj, bo ja jestem teraz ciekawy, którą historię opowiesz, bo nie wszyscy wiedzą, ale pierwszy biznes, jaki w ogóle założyliśmy w Anglii. To pominę te czasy i zacznę od pierwszego biznesu w Polsce, bo to było zaledwie rok później. A mianowicie ja bardzo chciałam uczyć dzieci języka angielskiego i pracowałam w fundacji, która organizowała kursy językowe. I ja pamiętam, że dosłownie można powiedzieć, że dopłacałam do tego, żeby mogła uczyć dzieciaki w ościennej miejscowości. No i kiedy nadarzyła się okazja, że ktoś mógłby przejąć tą akademię językową i ją poprowadzić, ja się zgłosiłam. Ale niestety miałam 20 lat i to się okazało największą przeszkodą i to dosłownie zostało mi powiedziane, że nie, ponieważ jestem za młoda. No i wtedy odwróciłam się na pięcie i stwierdziłam, że nie, no to zacznę działać sama. I tutaj przenosimy się już do kuchni. Do kuchni w domu rodziców Michała. I może teraz opowiedz to z swojej perspektywy. To jest fakt, że dopłacałaś do tego, żeby móc uczyć dzieci, bo generalnie Akademia płaciła Ci chyba, z tego co pamiętam, jakieś między 20 a 25 zł za godzinę pracy. To były takie czasy. A już musiałam dojechać za własne pieniądze i stworzyć materiały. I trzeba było dojechać za własne pieniądze i stworzyć materiały, dokładnie. I dojazd w jedną stronę to było jakieś 20 km i z powrotem 20 km, więc oczywiście ten czas nie był już wliczany w koszt, no bo to był dojazd do pracy, tak to było traktowane. Pomimo tego, że tam miałaś jakieś chyba 2 tylko godziny pod rząd. Więc w takich czasach wtedy faktycznie się funkcjonowało, gdzie próbowało się robić co się da, nie? Tak, to fakt. Później też było dużo komplikacji związanych, jak już prowadziliśmy własny biznes, ale tak, przenosimy się do kuchni i w kuchni Olga mówi, że będzie chciała uczyć dzieci. I ja się z tego zacząłem śmiać, że co ty gadasz w ogóle, to są za pieniądze, nie? I tak dalej, i tak dalej. Co to w ogóle za pomysł na biznes? W pierwszej kolejności tak, wyśmiałem cię. No natomiast później przyjąłem już postawę wspierającego męża i starałem się zrehabilitować jak najmocniej się da. A to może ja też powiem, że zanim zmieniłeś postawę, to wtedy twoja mama, która smażyła kotlety w takim fartuchu, obróciła się z kotletem nabitym na widelec i patrzy na mnie i mówi: Olga, ale kto ci broni? Chcesz? Idź i ucz. I to był ten impuls. I tak zaczął się nasz biznes. I zaczynaliśmy naprawdę może nie od zera, ale od 50 zł w kieszeni, bo tyle mieliśmy na inwestycje w toner do starej drukarki, żeby wydrukować pierwsze ulotki. I jeszcze tego samego dnia pozyskałam pierwszych uczniów. Natomiast teraz, kiedy patrzę na to z perspektywy lat, oczywiście to nie było najlepsze może rozwiązanie, ale uważam, że gdyby nie ten impuls i gdyby nie to, że zaczęłam, to na pewno nie rozmawialibyśmy dzisiaj, nie bylibyśmy właścicielami kilku firm ogólnopolskich, ponieważ to, co zauważyłam, wielu osobom brakuje tego impulsu w ich życiu, żeby ktoś im powiedział: idź i rób, kto ci broni, co się stanie, jak nie spróbujesz. Tak, większość osób faktycznie robi to, co ja zrobiłem, czyli wyśmiewa na początku, no ale później nie ma tej refleksji na zasadzie: o kurde, co ja zrobiłem w ogóle, nie? Dlaczego ja to zrobiłem? Co mi strzeliło do głowy, że staram się zbombardować pomysł na zrobienie biznesu. Być może na to też miał wpływ ten wcześniejszy biznes, o którym w sumie nie wspominamy. To był taki zakład kosmetyczny. Chcieliśmy otworzyć w Anglii i faktycznie go otworzyliśmy w samym centrum. Z tym, że to było tak w centrum, ale trochę na uboczu, bo trzeba było skręcić. I wtedy dowiedzieliśmy się, jak ważna jest lokalizacja w ogóle w biznesie i to usługowym biznesie, który jest na szlaku w samym centrum. Lokalizacja to jest po prostu podstawa. No bo po 3 miesiącach splajtowaliśmy po prostu. Mieliśmy tyle funduszy, żeby wytrzymać 3 miesiące. I też, żeby nie było, my się naprawdę staraliśmy to utrzymać. My chodziliśmy z ulotkami po tym deptaku, zapraszaliśmy. No, jakby można było, to bralibyśmy te kobiety za rękę i prowadzili do tego salonu, ale nie można było niestety. Oczywiście. No tak, na pewno, bo zawsze jakiś upadek powoduje to, że później boimy się spróbować jeszcze raz, a uważam, że to jest bardzo duży błąd, ponieważ te osoby, które odnoszą sukces w biznesie czy w social mediach, to są te osoby, które nieraz się potknęły, nieraz trzasnęły twarzą w błoto, wytarły się, wstały i poszły dalej, czyli próbują. Dlatego, że ja uważam, że
Każdy z nas ma jakąś taką nutkę przedsiębiorcy, bo przypomnę, że my oboje nie pochodzimy z przedsiębiorczych rodzin i to my byliśmy jakby prekursorami w naszych rodzinach, żeby zacząć robić coś swojego i ten pierwiastek po prostu w nas był, tylko potrzeba tego wsparcia i tego dobrego podłoża, ale też tej determinacji i zrozumienia jednej bardzo ważnej rzeczy. Mało komu udaje się wygrać w totolotka i mało komu udaje się stworzyć pierwszy biznes, który będzie strzałem w dziesiątkę. Przecież wszyscy ci ludzie, którzy są w Forbesach czy gdziekolwiek występują, opowiadają swoją historię sukcesu, to nie jest sukces jednej firmy, którą stworzyli i od razu było explosion. Nie, to są lata prób często, aż w końcu coś wyjdzie. Tak, dokładnie. To też jest problem być może w całym myśleniu, bo zobacz, jak starasz się o dofinansowanie na przykład z Urzędu Pracy, my też się staraliśmy o dofinansowanie, też wam zaraz o tym opowiemy, jakie jaja z tego powodu były, no to w pierwszej kolejności to, co masz zrobić, to napisać biznesplan, który będzie analizowała osoba, która analizuje tysiące biznesplanów i na żadnym się nie zna. Ta osoba po prostu siedzi w urzędzie i ma za zadanie zobaczyć, czy my ładnie napisaliśmy rzeczy na papierze, ale papier przyjmie wszystko. Ja osobiście chyba nie znam żadnej firmy, która by tak od biznesplanu, krok po kroku, to co w tym biznesplanie umieszczone zostało, wystartowała, utrzymywała się i tak rosła, jak w tym biznesplanie jest napisane. To są takie, wiesz, troszeczkę absurdy, które są wpojone w ogóle społeczeństwu, że okej, jak chcesz założyć firmę, to najpierw napisz biznesplan, napisz swoje mocne i słabe strony, zrób analizę konkurencji. Mi się wydaje, że to jest w ogóle takie, wiesz, piętrzenie gór przed tobą, nie? Okej, fajnie jest zrobić analizę konkurencji, żeby zobaczyć, czy w ogóle taka konkurencja jest, jakie jest to zajebiście, bo jak jej nie ma, no to albo jesteś innowatorem, albo po prostu nie ma ssania na twój produkt. Ale też sam fakt konkurencji na rynku uważam, że to jest bardzo pozytywna cecha. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jesteś tym właśnie prekursorem, tak jak my byliśmy w 2008 roku otwierając szkołę językową dla dzieci w małej miejscowości, kiedy ja się reklamowałam, że uczę dzieci języka angielskiego 3. roku życia, to wtedy ludzie mi pisali w komentarzach na portalach, że jestem oszustką, bo jak można uczyć dzieci w wieku 3 lat języka angielskiego, jak one nie potrafią czytać i pisać? Przecież nam zajęło kilka lat edukowanie lokalnej społeczności na temat tego, jak się uczy dzieci, jak wygląda ten proces, tłumaczenie, że przecież języka polskiego też się nie zaczęliśmy Właśnie uczyć od pisania, dodać prawda? to, że pomimo to, że każda mama tak naprawdę uczy swoje dziecko mówić i to wiesz, cieszy się jak głupia, jak po prostu powie, ej, powiedział mama, A nie tata. powiedział tata. Nie, mama. Jako pierwsze słowo, nie? No tak. Nie jest tak, że wiesz, w pierwszych 3 miesiącach nie mówiłeś, to już, ty już nie będziesz mówił i sobie. No dokładnie. Dlatego też analiza konkurencji to jedno, bo dużo osób mówi, tyle jest osób na rynku. To dobrze, dlatego że jeżeli każdy edukuje, i teraz uwaga, jeżeli edukujesz z czegoś, super, ale jeżeli nie sprzedajesz później, to te osoby, które ty wyedukujesz, pójdą do tego, którzy sprzedają, którzy mają rozwiązanie, prawda? Tak, szukają rozwiązania. Tak wygląda proces w ogóle zakupowy klienta, że faktycznie on najpierw zaczyna się interesować tematem i ty wtedy wchodzisz z tymi swoimi treściami edukacyjnymi i jeżeli w lejku nie poprowadzisz tego klienta, ale w lejku mam na myśli to, że no, musisz mieć tak naprawdę, widzę, że prezes też się chce wypowiedzieć, musisz mieć tak naprawdę kolejny krok przewidziany dla tych ludzi. I teraz tym kolejnym krokiem jest to, że mają jakąś możliwość zostawienia na przykład kontaktu do ciebie i dzięki temu ty możesz zacząć im oferować swoją usługę, tak? Swoje produkty edukacyjne chociażby lub inne rzeczy. Nie? To tak jak wiesz, wchodzisz na sklep internetowy i tam masz setki butów do wyboru na przykład, tak? Albo setki sukienek do wyboru. I teraz wyobraź sobie, że te setka sukienek jest do wyboru, ale nigdzie nie ma guzika kup. No. Albo jest guzik kup, ale on nie kieruje do koszyka. Tylko na stronę główną i musisz tam znowu szukać tego produktu. W ogóle wydaje mi się, że teraz absurd w dzisiejszych czasach, no ale bardzo dobra wizualizacja. No chciałem to zrobić jak najlepiej się da. W każdym razie przyszło mi to do głowy, nie? Że najprościej będzie na sklepie internetowym, więc zobacz. No kurczę, to jest straszny absurd, że nie ma tego końcowego etapu w większości biznesów. Na zasadzie, wiesz, ja tworzę takie fajne treści edukacyjne, jak on mnie polubi, to na pewno będzie chciał ode mnie kupić, napisze do mnie. No kurczę, no nie, no żyjemy w XXI wieku i wszystko idzie tak do przodu. Staramy się tak ułatwić drogę zakupową klienta, jak to tylko jest możliwe. Oczywiście.
I nie możemy pozwolić sobie w takiej sytuacji na to, żeby nie było tam, wiesz, zaszytego guzika kup. A teraz odpowiemy na jedno bardzo zajebiście ważne pytanie. Jak byśmy zaczęli od zera teraz? Może ja zacznę. Gdybym miała zacząć teraz mój biznes dosłownie od zera, czyli czysta karta, w pierwszej kolejności, co bym zrobiła? Brałabym udział we wszystkich bezpłatnych szkoleniach na jeden konkretny temat, a mianowicie jak budować media społecznościowe, ale tak budować, żeby ściągać do siebie osoby zainteresowane tym, co będę oferować. Ponieważ bardzo dużo osób chce działać w internecie, zajebiście, my też działamy w internecie, natomiast popełnia jeden bardzo ważny błąd. Otwiera właśnie na przykład konto na Instagramie i się zastanawia, co ja mam publikować. I zaczyna wrzucać wszystko, trochę o tym, trochę o tamtym. Zaczyna tworzyć jakieś różnego rodzaju treści, tylko problem jest taki, że te treści nie są spójne, one nie realizują najważniejszego celu, pozyskać klienta. I dużo osób, które zaczyna biznes od zera i stawia na online, super, uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, ale popełnia właśnie ten błąd. Nie rozumie, jak działają social media i wydaje im się, że wystarczy wrzucać posty. Natomiast pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to nie jest, co ja chcę oferować, tylko jaki problem mają moi potencjalni klienci, co ja mogę w związku z tym im doradzać i mówić w internecie i co mogę na koniec im sprzedać, aby łączyło się właśnie z treściami z internetu, z ich problemem, ponieważ mój produkt ma być rozwiązaniem na ten problem. I tego bym się trzymała. Tak, może faktycznie do pewnego momentu trzeba na tych szkoleniach uczestniczyć. Ja bym nawet się pokusił bardziej o to, że może nie bezpłatnych, ale nawet płatnych, z uwagi na fakt, że większość szkoleń, która jest oferowana bezpłatnie, to jest po prostu gówno. Sorry, określam to jako gówno. Pobrałem kilka ostatnio PDF-ów, pobrałem kilka ostatnio szkoleń i no, za przeproszeniem jestem na jakimś stopniu zaawansowania, ale jestem też z wykształcenia nauczycielem i nie ma tam żadnej merytoryki, która prowadziłaby do czegokolwiek, poza tym, że ludzie opowiadają przez 30 minut o sobie. Jacy to oni są, wiesz, profesjonalni, jacy to są wspaniali. Kurde, ludzie nie chcą słuchać o tym, jacy jesteście profesjonalni i wspaniali. Możecie to robić, nie wiem, przemycajcie sobie to w efekcie Sinatry, ale nie mówcie aż tyle o sobie, nie? Bo to aż się nie do tego słuchać. Więc faktem, szkolenia płatne niosą ze sobą większą wartość, bo inaczej ludzie by rozszarpali. Wiesz, z jednej strony nie rozumiem tego, bo tutaj poświęcasz 1,5 godziny czasu, idziesz na szkolenie, które jest takie sobie, nie? Żeby już nie brnąć ponownie w to stwierdzenie, które użyłem. I wiesz, poświęcasz te 1,5 godziny czasu i nie liczysz sobie tego czasu, że w sumie zapłaciłeś tym czasem, nie? Bo mogłeś zrobić w tym czasie co innego. Mogłeś jechać z dziećmi na rower. Mogłeś popracować i zarobić na tej 1,5 godzinie, nie? Ale ludzie tego nie cenią. Widzisz, bo ja popełniłam bardzo jeden ważny błąd, stawiając swoją tezę, ponieważ ja zaczęłam mierzyć swoją miarą. Ponieważ kiedy ja robię bezpłatne szkolenia, to ja mam do zrealizowania 3 cele. Zmotywować, wyjaśnić, dać tipy, które można wdrożyć i zaoferować dalszą współpracę. Czyli dalej mogę kierować osoby. W związku z tym ja wiem, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie na bezpłatne szkolenie, które trwa godzinę, maks 1,5, ja wiem, że on wychodzi bogatszy o wiedzę i konkretne przykłady. Dlatego też stwierdziłam, że warto chodzić na takie szkolenia, ale masz rację. To jest bardzo duży błąd, kiedy mierzymy i oczekujemy od innych tego, co robimy sami. I już nieraz się na tym przejechaliśmy, prawda? Że wychodzimy z założenia, czy nawet przy budowaniu zespołu, czy w budowaniu firmy, czy nawiązywaniu współprac biznesowych, my zakładamy... Że ktoś będzie robił to, co my i tak pracował jak my. Że nie, nawet, że będzie tak zaangażowany i że będzie realizował z nami nasze cele, a nie będzie czekał, aż my za niego je zrealizujemy. To jest najgorsza forma współpracy, jaka może istnieć. I to jest problem, bo faktycznie w 90% przypadków później to ty musisz realizować cele za kogoś, kto ich nie realizuje po prostu. Więc wracając do tego, tak, to jest właśnie w sumie oczekiwanie od tego, że ktoś będzie robił dokładnie taką samą jakość jak ty. Nie? I wielu ludzi ma z tym problem. I później idą na takie szkolenie i mówią, co to za babol. Jeszcze o ile wiedzą, że babol, gorzej jak są właśnie osoby, które zaczynają własny biznes i szukają tej wiedzy, ale nie są w stanie dobrze zweryfikować, kto tą wiedzę im dostarcza. To jest kolejny problem, myślę, że jakieś na ten temat porozmawiamy, ale kolejną rzecz, jaką bym zrobiła
gdybym zaczynała od zera, to zdecydowanie poszłabym w social media, Tak, zaczęłabym publikować treści. Ja nie neguję. My też tak zrobiliśmy. To my szybko sobie zdaliśmy sprawę z tego, że tak naprawdę social media przecież to jest fast food dla twojego biznesu. Czyli szybko możesz najeść się, co prawda, bo określam to jako fast food z tego powodu, że dostarczasz różnego rodzaju lidy i klientów, którzy są na początku kaloryczni, ale być może nie są aż tak mocno wartościowi jak ci klienci, którzy przyszliby z SEO, z bloga, którzy by się zapoznali z twoimi treściami na YouTubie, na podcaście i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, o podejmowanie szybkość. decyzji zakupowych. Osoby z social mediów bardzo szybko interesują się, ale też szybko wypalają się i nie podejmują tak łatwo decyzji zakupowej, jak osoby, które długo z nami są na blogu, na YouTubie czy gdzieś indziej. Czy wyszukały nas w Google, nie? No, to też wynika z tego, że tak naprawdę przebywanie w social mediach to intencja ludzi, którzy są w social mediach, to nie jest zakupywanie produktów. No, oczywiście. Wiesz, jak chcesz coś kupić, to wchodzisz sobie w wyszukiwarkę. Teraz obecnie robisz to za pomocą na przykład czata, tak? Że chcesz znaleźć, porównaj mi i tak dalej, nie? Ale wcześniej robiło się to z Googlem. Wiele osób dalej to będzie robiło z Googlem, nie? Na zasadzie wyszukiwania produktu w Google. I teraz tam się szuka tego produktu, czy Allegro, nie? Tam się wchodzi z intencją zakupową. Natomiast odpalanie treści w social mediach powoduje, że ty kreujesz potrzebę tego produktu. I teraz jeżeli ty ją dobrze wykreujesz, to będziesz miał fajną konwersję. Konwersja to jest ten stopień albo zakupu, albo zapisu, bo to też wiesz, spotkałem się z wieloma marketerami, którzy mówią, że osiągają u swoich klientów konwersję w wysokości 40%. No to co? Ja też taką konwersję mam na landing page'u, ale to jest zapis na bezpłatny webinar. Wiesz, to nie są zakupy. Oczywiście. Ale z tych 40% na przykład jeszcze dajmy na to ileś tam się zapisze, a 33 przyjdzie na szkolenie, a z tych 33% 33 kupi, nie? Procent. I to tak idzie. I jeżeli byśmy mierzyli tą konwersję nie od samego dołu, czyli tam wiesz, od tego momentu przyszło, a od tego kupiło, tylko od samej góry, Oczywiście. to okaże się, że ta konwersja jest wiesz 3 do 7%. Piękna. Piękna, no bo generalnie jest około 2 taka zdrowa konwersja Dokładnie. w zakupach, w sklepach internetowych. Nie? Ale myślę właśnie, że tutaj dochodzimy do kolejnego wątku, o którym warto porozmawiać w momencie, kiedy ktoś zaczyna od zera. Dużo osób oczekuje po miesiącu takich efektów, jak ludzie osiągają po roku, po 2 latach. I to niestety też powodują social media, ponieważ my trafiamy na kogoś, na przykład na mnie w social mediach. Wchodzimy sobie na Olga.Wilczyńska, wchodzimy i ja pokazuję swoje wyniki sprzedażowe. Ktoś mówi, ja też tak chcę, super. Tylko ja zawsze powtarzam, nie po tygodniu, nie po miesiącu. Tak. To mi przypomina w ogóle tam case z treningów bokserskich albo z Muay Thai, gdzie po miesiącu ktoś pochodził na treningi i chce zacząć sparować. No i wtedy mi jest bardzo żal takich osób. No bo wiesz, ruchy, które masz wyrobione po miesiącu, nie równają się ruchom, które masz, wiesz, wyrobione po kilku latach, nie? I teraz też, wiesz, sama odporność na przyjmowanie ciosów jest wyrobiona, nie? Ten wskaźnik bólu jest trochę bardziej przesunięty w przypadku, gdy tam chodzisz na sparingi i tak dalej, nie? No po miesiącu czasu, jak taka osoba faktycznie chce już zacząć sparować, okazuje się, że na następne 2 tygodnie już nie przychodzi, nie? Musi się oswoić ze swoją porażką. To samo jest z tym, jak to się robi w biznesie. W momencie, kiedy faktycznie miesiąc czasu prowadzimy biznes i odpalamy pierwszą sprzedaż i myślimy, że to będzie sprzedaż za 100 000, 200 albo nawet 1 000 000 i przychodzi sprzedaż za 2000, to my przestajemy się cieszyć. A powinniśmy, przecież osiągnęliśmy sukces. Nasza pierwsza sprzedaż po miesiącu pracy 2000. Niektórzy ludzie mają tyle za połowę etatu, nie? Ale też warto pamiętać, że oczywiście pierwsze sprzedaże będą mniejsze, ale tak każdy biznes, czy stacjonarny, czy online, potrzebuje czasu i zaangażowania. W związku z tym, że jeżeli w pierwszym miesiącu nie zarobimy, w drugim nie, w trzecim zaczniemy, w czwartym znowuż, to, co ja zawsze powtarzam moim kursantkom, my musimy traktować biznes jak kulę śnieżną. Tak jak lepimy bałwana. Od małej kulki toczymy i właśnie w ten sposób działając, tworząc treści, przyciągając kolejne osoby, wypuszczając kolejne produkty, ucząc się też w międzyczasie tej sprzedaży, robienia tych zasięgów, tworzenia treści, dopracowywania tego swojego stylu, to nie dość, że my się rozwijamy, ale też nasz
biznes się rozwija. Prawda? Kula śnieżna to jest super porównanie. Też bym jeszcze dodał do tego, że wielu przedsiębiorców zapomina o tym, że prowadząc biznes uczysz się. Ale żeby się uczyć, potrzebujesz lustra. Tak jak na treningach, wiesz, że chociażby tanecznych, żeby poprawić swoje kroki i tak dalej, no to potrzebujesz lustra, żeby siebie widzieć. Jak siebie widzisz, to widzisz, jakie błędy popełniasz, nie? Tak samo jest, wiesz, na treningach bokserskich. Jeżeli chcesz dobrze gardę trzymać, zadawać ciosy, potrzebujesz lustra, potrzebujesz ćwiczyć technikę. Ale przedsiębiorcy nie używają lustra. Lecą na YOLO i to zacznijmy na YOLO, ale wprowadźmy sobie Excela. Zacznijmy analizować. Pierwsza sprzedaż była za tyle. Ten post wygenerował nam tyle zasięgu, więc z następnej sprzedaży też użyję tego postu, nie? A ten post był kiszką, być może o złej godzinie, tak? A ten był na przykład średni, to spróbujemy go jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega wzbogacanie i udoskonalanie swojej firmy i sprzedaży. Przecież my do dzisiaj udoskonalamy. To nie jest tak, że zaczęliśmy w 2008 roku i to, co wymyśliliśmy na przykład w 2013 do dzisiaj jest wykorzystywane. Absolutnie nie. Przecież to jest w zasadzie w każdym miesiącu wprowadzanie zmian, ulepszanie, modyfikowanie, zmienianie czasami kierunku. Ale są też takie reklamy, które działają nam od 2017 roku i są świetne. Zwłaszcza teksty na przykład reklamowe. Zgadza się, bo były zajebiście opracowane przez geniusza sprzedażowego. Czytaj L. Wilczyńska Olga. Musiałam to wrzucić, wybaczcie. Samochwała się mi się ostatnio odpala, ale trzeba się doceniać za to, w czym jesteśmy dobrzy. I ty mnie tego nauczyłeś. Miałam taki kryzys twórczy i ogólnie wycofałam się z internetu i mój mąż, czyli Michał, którego teraz też słuchacie, codziennie mi mówił, co dzisiaj miłego sobie powiedziałaś. A ja, no nic. No to powiedz chociaż jedną rzecz, jakąś miłą o sobie, co dzisiaj zrobiłaś, z czego jesteś dumna. Jedną małą rzecz i tak codziennie sobie coś tam mówiłam, aż w końcu stwierdziłam, kurde, jak jestem zajebista ogólnie. Kolejna, według mnie ważna rzecz to otoczenie. Ojej, no tak. Bo i zobacz, jak to teraz fajnie wpływa na to, co powiedziałaś, że jeżeli nie będziemy mieli otoczenia, które będzie nas wspierało, to po prostu nie uda nam się biznes. No bo teraz zobacz, sprzedałaś za te 2000 i ja przychodzę do ciebie i mówię, i co? Kupa, nie? Mówiłem, że ci się nie uda. 2000 tylko, nie? I co teraz? Tyle czasu, no. Zmarnowałaś. Miesiąc po 2 godziny dziennie. No to jak to sobie przeliczysz, nie? Miesiąc czasu po 2 godziny dziennie, to w większości pracy tyle nie dostaniesz. 2000, nie? No, dokładnie. I to jest to, czego się nie docenia. Dokładnie, ale też dużo ludzi boi się zmian, ale też otoczenia własnego, oceny. Warto jest, ja uważam w ogóle, że warto jest wtedy powiedzieć, słuchaj, chciałbym, żebyś mnie wspierała. Chciałbym, żebyś przychodziła i mi mówiła miłe słowa, bo to do niczego nie doprowadzi. Ja inaczej nie osiągnę sukcesu, jeżeli cały czas będziesz mi mówić, że to jest kupa. No, ale to jest piekielnie ważne. Ostatnia jakaś taka myśl na koniec tego odcinka odnośnie zaczynania od zera? Jak nie masz pieniędzy, to nie powinieneś mieć wstydu. Gdzieś to wyczytałem ostatnio. Kurwa, ale mądre. Mądre, no. Gdzieś to ostatnio wyczytałem, nie pamiętam gdzie. Ale tak, jak nie masz pieniędzy, to nie powinieneś mieć wstydu i się z tym zgadzam w 100%. Jeżeli nie mamy hajsu, a chcemy zacząć swój własny biznes, to powinniśmy działać. I to rezonuje bardzo mocno ze mną, bo ja pamiętam, jak my zakładaliśmy z 50 złotymi w kieszeni i my nie mieliśmy wstydu wtedy. Pamiętasz? Chodziliśmy od drzwi do drzwi. Dosłownie. Pukaliśmy i mówiliśmy, dzień dobry, czy mieszkają tutaj dzieci? I o ile to źle brzmiało w moich ustach i szybko zaczęłaś ty to mówić. Tak, od razu w zasadzie. No to faktycznie nie mieliśmy wstydu, nie? Chodziliśmy po osiedlu i po prostu zapraszaliśmy na kursy językowe. My tak pozyskaliśmy iluś klientów w pierwszy dzień. No, kilku. Na zajęcia indywidualne. I to potem zaczęło iść do przodu. Więc jak nie masz była pieniędzy... ta woda na młyn po prostu. Jak nie masz pieniędzy, nie możesz mieć wstydu. Uważam, że to jest game changer. To co? Dziękujemy ci za wysłuchanie kolejnego zajebistego odcinka i do usłyszenia niedługo.